Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Magda, na co Ty chorujesz? Ja mam porażenie mózgowe kończyn dolnych. Ja się po prostu urodziłam w 6. miesiącu ciąży, z tego co tam opowiadała mi bardziej rodzina, bo mamy właściwie nie pamiętam, zmarła jak ja miałam jakieś 4 lata. Więc ja się urodziłam w 6. miesiącu ciąży. Mojej mamie kazali rodzić naturalnie, powiedzieli, że jej nie zrobią cesarskiego cięcia i po prostu uszkodzili mi biodra. I długo o tym nie było wiadomo, bo moi rodzice się o tym dowiedzieli, jak ja miałam jakieś 6-7 miesięcy i dziecko w tym wieku powinno siadać. Ja nie siadałam, więc zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. No i wyszło, że mam właśnie to porażenie mózgowe kończyn dolnych. Tak to wygląda. A wychowywałaś się do 4. roku z rodzicami, tak? Nie, moja mama zmarła jak ja miałam 4 lata, tato zmarł jak miałam 9, czyli tatę bardziej pamiętam. Później, w późniejszym okresie wychowywała mnie starsza siostra, bo ona nas wzięła w rodzinę zastępczą, bo jeszcze mam młodszą siostrę oprócz tego. Jest nas ogólnie 4, może tak. Mam 2 siostry i brata. Czyli, ale do tego 4. roku życia byłaś z tatą i z mamą? Tak. A później... Później wychowywał mnie tata, a później jak tata zmarł, to siostra się podjęła tej opieki. Czyli siostra i 3 rodzeństwa jeszcze, tak? Czyli, a siostra ile miała wtedy lat? Siostra, biorąc nas pod opiekę, miała lat 20. A jak wiekowo te dzieci kolejno wyglądały? Później jestem ja, czyli miałam lat wtedy 9 i później jest moja siostra i ona miała lat 7-6. Mhm. Czyli... No jest to dosyć między najstarszą siostrą a nami dwiema, no jest dosyć spora różnica wieku. Mamy jeszcze starszego brata, ale on wtedy był na studiach, bo jest marynarzem, więc nie miał takiej możliwości wzięcia nas pod opiekę. A nikt inny z rodziny się też tego nie podjął, bo nie było też za bardzo kogo, kto by się tego podjął. Rodzina ze strony taty nie miała z nami zbyt dobrego kontaktu, a od strony mamy właściwie rodziny nie znaliśmy, bo mama nie utrzymywała z nimi jakiegoś większego tam kontaktu. Jak wyglądało Twoje życie z porażeniem mózgowym, życie z nienormatywnością w sensie chodzenia, poruszania się? Jak Ty dochodziłaś do tego momentu, bo dzisiaj przyszłaś tutaj o kulach, czyli Ty się samodzielnie poruszasz. Tak, i ja się długo uczyłam chodzenia o kulach, ja długo o kulach nie chciałam chodzić. Pamiętam, że jak miałam lat, nie wiem, 6-7 i miałam się nauczyć chodzenia o kulach, to ja kulami wręcz rzucałam, płakałam, mówiłam, że ja się nie będę tego uczyć, ale później jak sobie już to wypracowałam na tyle, na ile to było możliwe, to już sobie teraz tego nie wyobrażam bez tych kul nie funkcjonować. A czemu taka nienawiść do kul małej dziewczynki? Bo nie mogłam złapać równowagi, nie mogłam złapać pionu i byłam osobą, którą bardzo to drażniło, denerwowało i po prostu nie byłam w stanie się do tych kul przyzwyczaić. Jako mała dziewczynka chodziłam w takim balkoniku w kształcie koła, pamiętam, tata mnie wkładał do takiego balkonika i ja się odpychałam nogami i ja się do tego tak przyzwyczaiłam, że nie mogłam się później w żaden sposób przyzwyczaić do kul. A co było w tym Twoim funkcjonowaniu najtrudniejsze?
Jezu, nie wiem, teraz Czego się uczyłaś najdłużej? Co było największym problemem? Bałam się bardzo długo, że na przykład tak polecę, to że się później nie podniosę, że nie będę w stanie wstać. I tego się bardzo bałam, ale gdzieś to mi zostało przedstawione właśnie na rehabilitacji, że jak będę upadać, to żebym upadała do przodu, wtedy sobie jak najmniejszą krzywdę zrobię, jeżeli coś by się miało wydarzyć. Jak Ty wspominasz w ogóle swoje życie? Bo nie było mamy, nie było taty w pewnym momencie, było rodzeństwo. Jak Wy żeście sobie radzili? Ja swoje dzieciństwo wspominam właściwie dobrze, bo do szkoły chodziłam normalnie, w sensie do szkoły jako do szkoły nie miałam nauczania indywidualnego. Indywidualne nauczanie miałam tylko w zerówce. Później do szkoły podstawowej, gimnazjum, bo ja byłam tym rocznikiem, które kończyło gimnazjum, chodziłam normalnie do integracyjnej szkoły u nas w Starogardzie. Miałam dodatkowego nauczyciela, który właśnie pomagał mi się tam poruszać, bo jak chodziłam do szkoły, to wtedy chodziłam o takim balkoniku na 4 kółkach, bo czułam się po prostu bezpieczniej tam. Bo z tymi kulami to też jest taka historia, że ja będąc w szkole podstawowej chciałam chodzić o kulach po szkole, ale że była taka liczebność dzieci, że koleżanka mnie przewróciła, niespecjalnie po prostu biegła i na mnie wpadła. I ja za dziecka miałam takie śruby w nogach. I jak ona mnie przewróciła, to mi się te śruby poodkręcały i wtedy musiałam mieć kolejną operację. Więc później już po tym czułam się bezpieczniej o tym balkoniku, żeby się poruszać po budynku szkoły. A jak wygląda Twoja historia z leczeniem, w ogóle z dostępem do służby zdrowia, do leków, do operacji? To jest tak. Ja oprócz tego, że chodzę o kulach, nie mam jakichś tam innych chorób takich współistniejących, gdzie bym musiała brać jakieś takie leki, musiała mieć dostęp do leków. Mam jedynie astmę i alergię, no ale z tym to nie ma jakiegoś większego problemu. Idę do lekarza alergologa, on mi wypisuje wszystkie recepty i to z tym nie ma żadnego problemu. Co do samej rehabilitacji, jest ciężko, no bo na taką rehabilitację, tak jak tutaj wcześniej mówili koledzy, się długo czeka. Był taki okres, gdzie się czekało po 2-3 lata, w zależności jakie tam były terminy. Teraz to wygląda trochę lepiej, bo się czeka rok, ale to też nie jest jakoś tak super ekstra, jak powinno być, bo na przykład jak byłam dzieckiem i miałam możliwość rehabilitacji, to potrafiłam być na takiej rehabilitacji 3-4 razy do roku, czyli było łatwiej, bo byłam dzieckiem, ale później jak już się stałam osobą dorosłą, dla osoby dorosłej jest trudniej o taką rehabilitację. W jakim zakresie tej rehabilitacji potrzebujesz? Ja idąc na taki oddział rehabilitacyjny, rehabilituję się na tyle, żeby mi się te mięśnie nie zastały, żebym po prostu nie musiała wylądować na wózku i po prostu na co dzień poruszać się na wózku, czyli muszę się tak, jak to zawsze lekarze mówią, dobrze rozciągnąć i żeby jakoś tam funkcjonować. Ale też przez to, że chodzę o tych kulach, zaczyna mi szwankować kręgosłup. Zaczynam odczuwać te bóle kręgosłupa, więc też zabiegi mam na odcinek kręgosłupa. Czyli to jest też i na kręgosłup, Tak. Ale rozumiem, że Ty korzystasz czynnie, tak? No, staram się na tyle, na ile jest to możliwe. Swego czasu zastanawiałam się, czy na przykład sobie prywatnie jakiejś rehabilitacji nie załatwić, ale no, ten raz do roku staram się na tej rehabilitacji na Narodowy Fundusz być. Jakie są ograniczenia dla osób poruszających się o kulach? Bo Ty też na wózku się poruszasz? Czy... Na wózku się poruszam, ale na wózku się poruszam bardzo rzadko. Jest to zazwyczaj wózek elektryczny. O kulach jakie są ograniczenia? Ciężko mi też określić, bo ja już jestem do tych kul na tyle przyzwyczajona, że ja sobie z tym w taki czy w inny sposób poradzę. Nie wiem, wysokie krawężniki, może te schody, może brak podjazdów, bo jednak jak jest ten podjazd, no to nawet o tych kulach jestem w stanie sobie przez ten podjazd przejść i nie muszę wtedy pokonywać tych schodów.
Czy są operacje, które mogłyby Ci pomóc? Mi już w żaden sposób raczej operacja by nie pomogła. Ja mam po prostu na tyle te biodra uszkodzone, że to już kiedyś mi lekarz powiedział, że to raczej już na takim etapie, abym właśnie nie wylądowała na wózku, aby mi się te mięśnie nie zastały i żeby na tym się skupić. A na czym Ty się skupiasz w życiu? Oprócz o chorobie rozmawiamy, ale jak Twoje życie wygląda teraz? Co Ty robisz, czym się zajmujesz? Pracować nie pracuję, ale czytam dużo książek. Aktualnie teraz sobie znalazłam nowe hobby i robię świeczki sojowe. Spędzam czas z siostrą, z przyjaciółmi, z rodziną. A środki do życia? Ja mam rentę po mamie i mam rentę socjalną tak zwaną. A z kim mieszkasz? Z siostrą, z młodszą siostrą. Z tą młodszą Tak, siostrą, z młodszą tak? siostrą. Ale to starsze rodzeństwo cały czas jest gdzieś w odwodzie? Tak, z bratem mam dobry kontakt, z tą starszą siostrą trochę mniej teraz, ale jakieś tam kontakty utrzymujemy ze sobą. A jak kontakty z rówieśnikami? One Ci się przez tą historię życia układały. Jak to było? Jak byłaś tą małą Madzią? Ja nigdy na kontakty jako takie z rówieśnikami nie narzekałam, bo ja też byłam osobą, która się bardzo dobrze umiała dostosować do społeczeństwa, do ludzi, z którymi się spędzało czas. Ja nie jestem osobą, która się zamknie w sobie i na przykład będzie się użalała nad tym, że jest osobą niepełnosprawną i będę siedziała zamknięta w sobie, więc ja nigdy z tym problemu jako takiego nie miałam. Jakieś tam historie się oczywiście zdarzały pewnie, gdzie komuś to nie odpowiadało. W szkole podstawowej chyba takich historii nie pamiętam, może dlatego, że to była klasa integracyjna i po prostu osoby, z którymi do tej klasy chodziłam, wiedziały, że jest tak, a nie inaczej. Później jak poszłam do ogólniaka, no to było trochę gorzej, bo miałam swoją grupę przyjaciół, na których zawsze mogłam liczyć, ale też nie wszyscy mnie w tej klasie na przykład akceptowali, ale no też nie wspominam tego aż tak bardzo źle. Ale myślę, że nie akceptowali Cię ze względu na to, że czasem nie akceptujemy kogoś, czy ze względu na niepełnosprawność? Ja myślę, mi jest ciężko stwierdzić. Wtedy młodzież była inna, podchodzili do tego inaczej. Ja miałam w klasie same dziewczyny, które za wszelką cenę próbowały zwrócić na siebie uwagę, no bo takie były realia wtedy. Im bardziej chyba przeszkadzał ten mój balkonik, to, że ja tam jestem, że może trochę wolniej się poruszam. Ciężko mi to teraz na ten moment stwierdzić. A czułaś się jakoś wyśmiewana, stygmatyzowana? Nie, ja w tamtym momencie się aż tak tym nie przejmowałam. Po prostu przyjmowałam to do wiadomości, że jest jak jest i po prostu nie mam na to wpływu. No jestem osobą niepełnosprawną i nie jestem w stanie zrobić nic, żeby było inaczej, tak? I albo mnie ktoś akceptuje taką, jaką jestem, no albo nie musi ze mną utrzymywać kontaktów. A skąd Ty czerpiesz siłę? To jest pytanie, które często słyszę i ciężko mi stwierdzić. Ja po prostu zawsze byłam taką osobą, która wychodziła z założenia, jestem niepełnosprawna i muszę sobie radzić na tyle, na ile jest to możliwe i po prostu nie siedzieć, nie użalać się nad sobą, nie narzekać, że jest źle, niedobrze. Na tyle, na ile jestem sobie w stanie radzić, na tyle sobie radzę i jest mi z tym dobrze. Jak Cię słucham, pytałam Cię o tę operację. Ty powiedziałeś, że lekarz kiedyś powiedział, że z tymi biodrami i tak się już nic nie Tak. da zrobić. Najważniejsze, żeby nie pogorszyć Tak. stanu, ale czy to był jeden lekarz, czy wielu lekarzy? To mi powiedziało kilku lekarzy. Nawet teraz, jak byłam jakiś czas temu na rehabilitacji, doktor, która mnie badała przy przyjęciu, powiedziała mi, że mogę się oczywiście podjąć takiej operacji, bo może i by była taka operacja możliwa, ale czy ona by mi tego stanu jeszcze gorzej nie pogorszyła i gdzie ja bym później od nowa, tak jakbym musiała dochodzić do jakiejś tam sprawności, którą ja już sobie teraz wyćwiczyłam, to też pewności nie ma. A jaka to by miała być operacja? To wiesz? Nie dowiadywałam się tak dokładnie. Na pewno musieliby mi wydłużyć lewą nogę, bo ja mam lewą nogę o 1,5 cm krótszą. No i pewnie nastawić w jakiś sposób te biodra, bo one są uszkodzone. Kiedy idziesz do lekarza, do szpitala, do poradni Tak. i jak chodzimy, często, wszyscy chodzimy gdzieś, to powiedz mi, to jak ty czasem czeka się
chwilę w poczekalni, ale czasem trzeba postać. Tak. Czy ty jesteś traktowana jakoś priorytetowo? Nie, Czy... ja nigdy też nie chciałam być tak traktowana, bo znam ludzi, którzy wychodzą z założenia, że oni są niepełnosprawni i muszą być przyjęci na już, na teraz, bo są niepełnosprawni. Ja jestem taką osobą, że poczekam, no chyba, że już czekam na tyle długo i na tyle jest to niewygodne, bo na przykład boli mnie kręgosłup, no to się wtedy kogoś zapytam, czy jest mnie w stanie przepuścić, przypuśćmy, tak? A nie jest ci ciężko tam stać? Nie, ja już się chyba do tego przyzwyczaiłam i ja częściej wolę właśnie stać niż siedzieć. Ja wychodzę z założenia, że do wszystkiego się można przyzwyczaić. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy lepiej jest urodzić się osobą niepełnosprawną i żyć z tym od urodzenia, czy lepiej się urodzić osobą pełnosprawną, ale na przykład stać się osobą niepełnosprawną poprzez wypadek lub inne tam okoliczności. To mogę najpierw Ci odpowiedzieć, Tak. co ja bym odpowiedziała, a później powiesz, co Ty odpowiadasz, tak? Z mojej perspektywy osoby zdrowej, ja wolałabym urodzić się niepełnosprawną, żeby nie mieć punktu odniesienia, jak to być pełnosprawną, żeby nauczyć się, że moje życie w niepełnosprawności jest jedynym życiem, jakie znam i je akceptuję, jest częścią mnie. Ale jak Ty byś powiedziała? Ja wychodzę z tego samego założenia, że ja się urodziłam osobą niepełnosprawną i teraz byłoby mi ciężko stać się osobą pełnosprawną, czy urodzić się osobą pełnosprawną i nagle mieć wypadek i mieć ten punkt odniesienia, jak było przed tym, jak ja się stałam osobą niepełnosprawną. Ale gdybyś miała taką szansę, jak już rozmawiamy o tym tak głęboko, stać się nagle osobą pełnosprawną, no przecież to też jest jakiś przeskok, to jest coś też trudnego? Myślę, że byłoby trudne, bo jeżeli się rodzi osobą niepełnosprawną, no to ma się tą świadomość, że jest się osobą niepełnosprawną i się żyje w tym i nagle staje się coś, że staje się tą osobą pełnosprawną i też się trzeba z tym nauczyć żyć. Czy myślisz, że to by było tej samej gradacji, jeżeli ktoś żyje w pełnosprawności i nagle ma jakąś lekką niepełnosprawność do końca życia, to samo by czuł jak Ty, która byś nagle stała się pełnosprawną w jakiejś części? Nie, myślę, że nie, bo jeżeli się, jeszcze raz się do tego odniosę, jeżeli się rodzi tą osobą niepełnosprawną, no to się w jakimś stopniu człowiek godzi z tym, że jest się osobą niepełnosprawną i się z tym żyje, ale jeżeli teraz by się miało stać osobą pełnosprawną, bo na przykład jest jakiś zabieg, bo są takie czy inne możliwości, no to też by się musiał nauczyć z tym funkcjonować, a myślę, że jeżeli jest się osobą pełnosprawną i miało się tam, przypuśćmy, jakiś wypadek i się staje tą osobą niepełnosprawną, no to jest może ciut łatwiej, ale to też nie jest jakieś takie super doświadczenie. Czy Ty kiedykolwiek z jakiegoś powodu czułaś się wykluczona, inna? Nie przypominam sobie takiej sytuacji teraz, żeby tak było. Raczej nie. Czyli w żadnym aspekcie Twojego życia nie poczułaś się, ale to wynika z Twojej siły, że Ty jesteś na tyle silna? Być może, bo być może jakbym miała inny charakter i inne podejście, byłoby inaczej. Czy w tych nowych realiach siostrzanych, tak? No bo siostra stała się Twoją mamą, opiekunką. W sensie ja zawsze ją traktowałam jako siostrę, jako tą starszą siostrę, która się tam mną zajmowała i ja zawsze mówię i mówiłam, że ja jestem za to jej wdzięczna, bo mogło jej się życie potoczyć inaczej. Mogłam trafić do jakiejś rodziny zastępczej, domu dziecka, cokolwiek. Ona sobie mogła to życie ułożyć, tak? Bo nie każdy w wieku 20 lat podjąłby się tej opieki nad dwójką młodszego rodzeństwa. Jednej siostry, Tak, niepełnosprawnej. Niepełnosprawnej. A jak to Wasze funkcjonowanie w ogóle wyglądało? Jak Wy sobie radziliście? No, Wy byliście małe, ona była duża, ale ktoś musiał, nie wiem, czy uczyła się, pracowała, no jakoś... Ona wtedy, jak się podejmowała opieki nad nami, to kończyła studium, bodajże fryzjerskie, z tego co pamiętam. Później poszła do pracy, no bo wiadomo, trzeba było, miała jakieś tam świadczenia ze względu na to, że się nami zajmowała, ale nie były to jakieś świadczenia takiej wysokości, żeby być w stanie z tego, że tak powiem, wyżyć. Więc poszła do pracy. No ale musiała właśnie się nami zajmować, musiała nas odwozić do szkoły, musiała nas przywozić, gotować, odrabiać z nami lekcje, ze mną jeździć na rehabilitację. A
Powiedz mi teraz takie słowa klucz, przyjaźń w Twoim życiu. Przyjaźń. Mam kilku przyjaciół, chociażby tutaj w stowarzyszeniu. Mam jedną przyjaciółkę, z którą mam bardzo dobre relacje i myślę, że przyjaźń ogólnie w życiu człowieka jest rzeczą ważną. No a teraz przejdziemy do kalibru wyżej, do tego, o czym uwielbiamy mówić, czyli do miłości. A miłość przydarzyła Ci się? Przydarzyć mi się przydarzyła, też jest ważna i czy to jest się osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, uważam, że potrzebna jest każdemu człowiekowi. No oczywiście, że jest potrzebna, tylko podczas rozmów z osobami niepełnosprawnymi wnosili i mówili o tym, że brakuje im miłości, że brakuje im odczytywania intencji w tej miłości, czy te intencje są jakie, że brakuje im drugiego człowieka, który w pełni pokocha takimi, jakimi są, bez chęci zmian, nacisków, tylko po prostu. Ja uważam, że jeżeli się uda spotkać taką osobę, która nas zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy, jest to naprawdę świetne uczucie. Jeżeli się nie uda, no to też uważam, że jeżeli się chcemy zmieniać, to zawsze się warto zmienić dla siebie, a nie dla kogoś, bo to my sami w sobie sami ze sobą mamy się czuć dobrze, a nie koniecznie zmieniać się dla kogoś, żeby kogoś uszczęśliwić, a samemu niekoniecznie być szczęśliwym. Jakie Ty masz marzenia? Ja wychodzę z założenia, że ja nie mam marzeń. Jestem osobą szczęśliwą w tym momencie i to jest dla mnie ważne. A jeżeli coś się w międzyczasie takiego znajdzie, o czym bym marzyła, to na pewno chciałabym to spełnić. A jakiś cel, do którego dążysz? Być jeszcze bardziej samodzielna? A jak by się to miało stać? Co byś potrzebowała do tego? Nie wiem, ciężko mi jest teraz to stwierdzić. Po prostu pracować nad sobą i nad tym, żeby właśnie być na tyle samodzielna, że wiadomo, że nie ze wszystkim sobie poradzę i ja też jestem taką osobą, która się nie boi prosić o tą pomoc, czy tam nie wstydzi się o nią prosić. Aczkolwiek no jakbym nie musiała, no to wolałabym tego nie robić, tak? A w jakich sytuacjach, czy w ogóle wspominasz jakieś takie sytuacje, taka najbardziej przykra sytuacja, jaka Ci się w życiu przydarzyła? Coś, co Cię dotknęło? Nie, teraz sobie chyba nie przypomnę. Chociaż może w tym ogólniaku jak byłam, to właśnie to, że nie do końca byłam akceptowana przez te koleżanki w klasie. I pamiętam, że, bo ja jak chodziłam do ogólniaka, to też chodziłam o balkoniku i dyrektor się mnie wtedy pytał, czy na niektóre zajęcia będę mogła się dostać na górę, gdzieś tam na jakieś piętro. Ja mówię, że dla mnie nie ma problemu, żeby się dostać na górę, tylko tyle, żeby się ktoś z klasy znalazł, czy tam ktoś, kto by mi ten balkonik wniósł, no bo wiadomo, że z tym sobie nie poradzę. I wtedy to jakieś tam koleżance przeszkadzało. I chyba to jest jedyna historia, którą ja pamiętam ze swojego życia, której nie wspominam zbyt dobrze. A jakieś historie, które dobrze wspominasz? Może taką zabawną, właśnie będąc na rehabilitacji chwilę przed swoimi 18 urodzinami, kolega się zaczął do mnie śmiać, że pewnie na 18 rzucę kulę i powiem, że przez 18 lat udawałam niepełnosprawną. Ja mówię, no jakby była taka możliwość, to fajnie by było, ale no nie jest to realne. Czyli rozumiem, że tak, że rzucenie kul było takim życzeniem, marzeniem Tak, jednak. Było, mamy marzenie. Może niewypowiedzianym. No niewypowiedzianym, bo jakby jak Ciebie słyszę, to mówisz mi o takim zamknięciu też drogi. Może ona jest realna, może rzeczywiście lepiej czasem myśleć, że zrobiłam wszystko, co mogę i też chyba słyszę trochę strachu przed takimi operacjami. Być może mi jest po prostu, przyzwyczaiłam się do tego momentu swojego życia, w którym jestem i boję się tych zmian. Boimy się wszyscy zmian, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, ze stopniem niepełnosprawności jakimkolwiek, czy jesteśmy osobami w jakiejś tam normie pełnosprawności, bo każdy ma jakąś dysfunkcję, tylko nie zawsze ją widać. Tak. To boimy się. My się bardzo boimy zmian, bo w decyzjach jest to, że nigdy nie są na 100%. Tak, i później możemy ponieść po prostu konsekwencje takich swoich wyborów, decyzji czy właśnie zmian. A jak sobie wyobrażasz swoje życie za 5 lat? Ojej.
Nie wiem, nigdy nad tym nie myślałam, nie zastanawiałam się. Być szczęśliwa, być może w jakimś szczęśliwym związku i po prostu spełniać się sama z tym, co robię teraz, czyli dalej czytać dużo tych książek, pisać z tego recenzje, robić te świeczki, może... Ale właśnie, ty wracasz do tych książek. Tak. Jakie te książki czytasz? Co to są za książki? To są kryminały zazwyczaj, to są książki na faktach, to są książki obyczajowe, czasami się trafiają jakieś tam romanse, to są tego typu rzeczy. Na pewno nie lubię fantastyki, to jest po prostu coś, czego nie jestem w stanie przeczytać, bo stwierdzono, że to są rzeczy nierealne, tak? I one się raczej rzadko kiedy zdarzają. Jesteś realistką? Tak, raczej tak. Trzeba było mi uprzedzić, zanim pytania marzenia zadałam. I piszesz recenzję, które gdzieś umieszczasz w internecie? Zrobiłam konto na Instagramie, tam opisywałam je, później zrobiłam sobie małą przerwę, ale też zamierzam do tego jakoś tam wrócić. Czyli ty, poczekaj, czyli ty na Instagramie masz konto, Tak, na którym wrzucasz recenzję z tych kryminałów. tak, no ogólnie A masz fanów tam? nie jest to jakieś wybitnie duże konto, dlatego też zamierzam teraz do tego wrócić, bo zrobiłam sobie dłuższą przerwę, ale chcę do tego wrócić. A jak taki twój zwyczajny dzień wygląda? Wstaję rano, wiadomo, robię tam wszystko koło siebie. Ogarniam w mieszkaniu. Mam też królika, więc mam tak zwany obowiązek ogarnięcia jego klatki. Później albo właśnie się teraz wzięłam za robienie tych świeczek sojowych, więc robię te świeczki, albo je rozdaję znajomym, albo sprzedaję. Później idę na jakiś spacer, spotykam się ze znajomymi, czy jak tutaj mamy spotkanie w stowarzyszeniu. A później spędzam czas z siostrą, która wraca z pracy i opowiada mi cały swój dzień. A to funkcjonowanie w stowarzyszeniu. Tutaj Tak. Ilu was jest w stowarzyszeniu? Ogólnie w tym momencie chyba jest około 15 czy 16 osób, nie pamiętam dokładnie. I rzeczywiście macie taką grupę mocnego wsparcia. To na pewno. Czy stowarzyszenie skądś ma wsparcie? Nie. Chyba, że mówimy tam o wsparciu finansowym takim, no to dostajemy takie jakby dofinansowania w ramach projektu, tak jak teraz ten survival właśnie na wózku, z którego się później musimy właśnie rozliczyć poprzez zdjęcia, poprzez pokazywanie tego, jak my to zrealizowaliśmy. Czyli takie małe dofinansowania. A jako stowarzyszenie gdzieś razem wyjeżdżacie czasami? Tak, organizujemy sobie jakieś tam wyjazdy. Ostatnio na przykład byliśmy w Toruniu i zwiedzaliśmy tam Toruń, Starówkę i to bardzo ładne miasto zresztą. I kto był w Twoim życiu taką najważniejszą osobą? Całe Twoje życie. Najważniejszą osobą w moim życiu zawsze będę uważała, że to jest ta właśnie moja młodsza siostra, z którą mieszkam teraz. Dobra, ona jest ile młodsza? 2 lata. No właśnie, niewiele. A dlaczego akurat ją Bo wylosowałaś? zawsze czułam od niej takie wsparcie w trudnych momentach, kiedy jej potrzebowałam, kiedy mogłam się wygadać, wypłakać, ponarzekać. I to też działa w dwie strony, bo ona doskonale wie, że jeżeli potrzebuje się wygadać, wypłakać czy cokolwiek, to zawsze się może do mnie zwrócić i zawsze jej wysłucham i na tyle, na ile mogę, to pomogę. A mogłabyś powiedzieć, że ta Twoja siostra jest Twoją najlepszą przyjaciółką? Tak, to na pewno. Powiedziałaś, że byłaś w ogólniaku. Tak. Zdawałaś maturę? Zdawałam maturę. A zdałaś maturę. Niekoniecznie. Aha, niekoniecznie z czego? Niekoniecznie zabrakło mi punktów z matematyki. Nigdy nie byłam dobra z matematyki, Ja też więc nie. no. Mi się jakoś udało, ale też nie byłam najlepsza. Ale a myślałaś w ogóle, gdybyś zdała tą maturę o jakichś studiach? O studiach nie. Zawsze miałam taki plan właśnie, żeby iść na studium. Zresztą skończyłam kilka kierunków studium, bo skończyłam i kosmetologię, i administrację, tylko kosmetologię skończyłam w czasie COVID-a, więc to też było tak dosyć trudno, ale jestem po administracji, po rachunkowości. Ale z żadnym z tych zawodów jeszcze nie pracujesz lub nie chcesz pracować? Nie, tak? na razie nie. Może kiedyś. A jak czas COVID-u wspominasz? On Ci zabrał czy dał? Bo niektórym dał paradoksalnie coś. Czegoś nauczył ich. Nie, ja czas COVID-u bardzo źle wspominam. To było takie zamknięcie, tak trochę na siłę. Ja też w tego COVID-a niekoniecznie wierzę.
I A powiedz mi, ty w ogóle, jaką ty masz odporność? Chorujesz rzadko, nie, często? ja jestem osobą, która bardzo rzadko choruje, ale jak już zachoruję, no to muszę, że tak powiem, porządnie odchorować. Czyli porządnie odchorowujesz. Tak. Czy wózek ci się kojarzy, jak na niego siadasz, z większą jakąś swoją dysfunkcją niż kule? Czujesz się taka bardziej normatywna o kulach? Ja się o kulach czuję na tyle, że bardziej samodzielna, tak? Bo ja na tym wózku, takim jak na przykład mają chłopaki, Aktywnym tak, wózku. tak, czy nawet takim zwykłym inwalidzkim wózku, nigdy się na tyle sama nie nauczyłam dobrze funkcjonować i zawsze potrzebowałam tej pomocy drugiej osoby, czy to właśnie młodszej siostry, czy kogokolwiek innego, więc ja wolę te swoje kule, gdzie tam czuję na tyle się silna, żeby sobie sama z tym wszystkim poradzić. Mówisz, że ty się nie wstydzisz prosić o pomoc. Nie, ja jestem z tych osób, które się tego nie wstydzą. No i słusznie, bo to też trzeba umieć prosić Tak. o pomoc. A ludzie chętnie ci pomagają? Na przykład wbrew twojej woli, że ty tego nie chcesz, bo nie potrzebujesz, bo ty jesteś mocno Jeżeli się samodzielna. na przykład podejdzie ktoś i zapyta, czy potrzebuje pomocy, no to zazwyczaj jeżeli jej potrzebuję, no to powiem, że potrzebuję tak i że potrzebuję tej pomocy. Jeżeli nie, no to mówię, że nie, że sobie poradzę i to jest często tak jak przy otwieraniu drzwi, czy w ogóle gdziekolwiek. I jedyne, co mnie w ludziach denerwuje, to jest to, że ja mając lat za chwilę 30, wszyscy mnie mają za taką małą, drobną dziewczynkę, która ma, przypuśćmy, tam lat 15 i jaka to ja jestem biedna, jaka to ja jestem pokrzywdzona, bo jestem niepełnosprawna. Ani nie czuję się biedna, ani pokrzywdzona, no po prostu taka się urodziłam i już nic z tym nie zrobię. Na tyle, na ile mogę, na tyle sobie radzę. Ale zawsze się cieszę, jeżeli ktoś chce pomóc, no bo jest to ważne, że ludzie jednak zawsze potrafią tej pomocy na tyle, na ile potrafią, udzielają, tak? 30-letniej kobiecie. Tak. Bardzo dziękuję, Dziękuję bardzo. za tą inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo.